Dzień dobry. W tym odcinku ruszamy z Romanem i Stonkiem z Tyraspola na drugą stronę Dniestru, by odwiedzić tam cerkiew we wsi Kickany. Jedziemy tam marszrutką, która kosztuje 5 rubli, czyli 1 zł 12 groszy na osobę i po kilku minutach jesteśmy na miejscu. Zanim ruszymy do cerkwi, zahaczamy o Dom Kultury we wsi Kickany z wielkim Leninem u frontu i oczywiście zdjęciami najbardziej zasłużonych obywateli miasta. Poczujmy klimat Domu Kultury we wsi Kickany. Chcieli to odrestaurować, ale nikt nie dał im pieniędzy na to. I no w takim stanie teraz jest, to dzisiaj. Dom Kultury. Dom Kultury w selo Kickany. Przyjechaliśmy z Romanem i Stonkiem do wsi Kickany w okolicy Tiraspola. Skwar jest okrutny 31 stopni. Jak widzieliście, w tej wiosce zaraz obok drogi wiejskiej jest Dom Kultury. To pokazuje, jak komuniści dbali kiedyś o to, żeby wszędzie były domy kultury. Oczywiście trochę się nabijam, bo jest to system upadły Sowiety. No ale faktycznie te domy kultury były u nich w Sowietach. W sumie nie wiem, jak to było na zachodzie. Tu możecie zobaczyć klasyczną naddniestrzańską bramę. A my idziemy do cerkwi. Tutaj kiedyś była restauracja, restaurant. Sowiecki restaurant. To on się nazywa Striguraszt. To po mołdawsku coś znaczy, bo ja nie wiem, co to znaczy po mołdawsku. Wow. Ale Striguraszt. Idziemy na sklep. Patrz, jak tutaj na restauracji jest. Lody to wszystko od ręki też. No tak, to wszystko od ręki. Te rysunki takie sowieckie są genialne. Rosyjskie można powiedzieć. Tam mała impreza. Tam imprezka. No i wchodzimy. Здравствуйте. Возьми, забирайте. Давайте, сок дом забираем. Пожалуйста. Отлично. 8 рублей. Взять чекушечку. Ага, чисто чтобы маленькая была, да? Да, 250 грамм выпить. Ага. 3, так? 3. Вот снимает, а потом я буду где-то фигурировать. Не. No nie, no to normalne. 3,53. 3? Да, да. Я думаю, что это нормально коньячок выпить Да, в это время. Это хороший. To nie jest 50. To więcej niż 50. To 100. To jest taki... Ja думаю, что my pijany je będzie. 50 we wsiach. We wsi. Tą kolę. Ale znasz, jak pić. Roman zrobił wyjątek, bo z reguły nie miesza koniaku z kolą, dlatego że to jest nietradycyjnie nie po naddniestrzańsku, ale dla nas nie po męsku. Nie no, tak jak nie wypada mieszać whisky z kolą, wielu jest takich fetyszystów whiskacza. A угадайте? No tak. Угадайте, какой это язык. Вообще никак не приходит ничего на ум. Ale podobny do rosyjskiego. Похоже немножко. Похоже? Да, белорусский. Нет, не Не, белорусский. не белорусский, а польский. Польский, да. Tak. Panowie, na zdrowie. Приднестровье. За мир, За мир. Za mir. И за рыбалку. за дружбу. Но с поляками, конечно, мы дружить не будем. Поляки немножко на Россию. Да, не любят русских. Nie, to потому что historia taka ciężała była. На здоровье, ребята. Счастливенько. Спасибо, Пожалуйста, спасибо. будьте здоровы. Ile kosztowało? 46 рублей. Czyli w złotówkach А, на 5. $3. $3. Idziemy teraz obejrzeć cerkiew Kickani, o której nie wiem, co w niej jest specjalnego, ale pewnie coś jest. Roman pewnie wie. Dlaczego Kickani jest ważne? Bo tam można wejść do tego, do dachu. I to jest taki widok. No. Czyli wysoko i ładny widok. Ładny widok, tak. To było zbudowane Rumunami. Tak. Czy jeszcze za czasów, gdy Rumunia tutaj panowała w Naddniestrzu, była zbudowana ta cerkiew? Wyszukamy i podamy datę na dole. Tam jest cerkiew. Tam są 3 cerkwi. Cerkwi ci u nas zostały. Nie wiem po co, ale tam są 3, tak. Bo wiesz co, dlaczego? Bo mają pieniądze.
Здравствуйте. Можно спросить, сколько стоят? 2,50. 2 рубля За килограмм. 50 копеек за килограмм. За килограмм, понимаю. Спасибо. А откуда вы? Поляки. Вы идете в монастырь, да? Да, в монастырь. Kurczę, no tu jest naprawdę magicznie. Tutaj jest to napisane w języku rosyjskim, ale w tym starym rosyjskim, bo na przykład nie używamy teraz tej litery, to jest ja, ale to da rady, tak, to da rady, to ja rozumiem, co to napisane jest. A tutaj jest napisane w języku rumuńskim, też w starym rumuńskim. I to już trudniej zrozumieć. No to już nie da rady, mi się nie da. Chociaż rumuński rozumiesz trochę. Nie, może to tylko liczby. Liczby i tam rozumiem. podstawowe rzeczy jakieś tam. A msza w jakim była języku? W rumuńskim, tak. A. To nic nie rozumiem, ale kiedy w rosyjskim języku to też nic nie rozumiem, bo tam śpiewają, tak, ciągą mnie, wiesz. No tak, takie kościelne śpiewy faktycznie. Tak, i to takie samo jest tam. Hello! Okej, idziemy na górę. Włazimy teraz na górę, na samą górę wieży, cerkwi i pokażemy wam widok stamtąd. Biorąc pod uwagę ten koniak, który wypiliśmy, nie jest to takie hop-siup. Idziemy jeszcze wyżej? Dzwon jest ogromny i robi wrażenie, a my idziemy jeszcze wyżej tam. Podczas gdy oddawaliśmy się kontemplacji cerkiewnych klimatów, nagle rozległy się dźwięki radzieckiej muzyki ludowej. Stary, to komuniści! Niestety, nie udało mi się ich nagrać, ale nie martwcie się, trafimy na ich imprezę jeszcze w tym odcinku. Tu jest pięknie. Tam są już wsi mołdawskie. Jak widzisz ten horyzont. Aha. A tam, jak widzisz te budynki tam daleko tam, to jest Czyli- granica z Ukrainą. To na horyzoncie. Ja tak, widzę, na tak. horyzoncie tam daleko. To już Tam jest Ukraina, Tak, a tam jest a tam Mołdawia. jest Mołdawia. Chcemy złapać autostop, żeby dojechać nim do Benderów, ale ten akurat skręcał. To do przodu. A nie, dobra. Ktoś do tyłu musi iść. Я ставлю машину, возьмем такси. Ну да. Самим Бендером. Да, главное это. Туристы. Да, приехали, с Польши приехали. Они уже здесь 6-й раз у нас предоставили. И как, нравится? Oczy. Молодцы. Przed nami kolejny absurd Naddniestrza. W związku z faktem, że Kickany leżą po mołdawskiej stronie Dniestru, przejeżdżamy przez granicę, na której powinniśmy przejść przez kontrolę, ale nikogo tu nie ma. Czekamy na marszrutkę, czyli na taki autobusik, który tutaj w ruskim mirie, że tak powiem, jest popularny. No taki busik. A tutaj zobaczcie, właśnie teraz zauważyłem, nagrywając to, że sierpi młot. Tomek, zobacz! Sobie od tak wychodzisz po prostu z od ziomków z samochodu, którzy cię przywieźli i proszę, monument sowiecki. Sława trudu. Chwała pracy. Zastanawiam się, ile to pali na setę. Trolejbus jedzie i będziemy nim jechać. Nie boisz się, że nie zdążymy na trolejbus? Zdążymy, bo on na nas poczeka. Czyli tacy mili ludzie tutaj są. Nie wiem czy mili, ale jak widzą, że ty bierzesz do trolejbusa, to poczekają. No i wsiadamy i jedziemy.
bezpłatny Wi-Fi tam jest. Ale on chyba nie działa. Wiesz co, on na pewno nie działa. Czyli nie działa, nie? Czyli nie działa, tak, ale nie wiem dlaczego on tam jest. Może żarcik taki. Taki żarcik, że darmowy internet. A, płacimy za bilet, a płacimy pani bileterce, która wychodzi. Tak jak w pociągach jest podobnie. Спасибо. Спасибо. Зачем это? Зачем? Ktoś mówi do mnie po mołdawsku, ale ja nic nie rozumiem i on mówi, że ale to jest nasz język. To jest takie nie... No wiesz, to nie jest typowe dla Naddniestrza, bo w Naddniestrze wszyscy mówią po rosyjsku i nie jest takiego, że jakiś tam Mołdawian powiedzie mi, że to jest nasz język. I tego możesz się spotkać tylko w Benderach, mi się wydaje. Czyli Bendery są trochę inne niż Tiraspol, No tak? trochę, bo jest bliżej Mołdawii, bo jest to na granicy z Mołdawią. Dokładnie. Ale już tu jest trochę inny klimat. Już ktoś ci może powiedzieć, że mów po mołdawsku, a nie po rosyjsku, bo to jest Ale nasz to język. jest bardzo nietypowe, to jest najpierwsza sytuacja w życiu, kiedy takie spotkałem. Обещали не снимать. Ну, Европа это континент. Да? А почему она пошла под воду? Да, вот, почитайте историю, учите, а потом... А Европа пошла на дно, потому что Tam ruskich nie. там русских нет. Да. Много. Это куда вы снимаете? Просто для себя. Да, как путешествие. А, что вы путешествовали по этому троллейбусу? Ludzie trochę się bulwersują, że się ich nagrywa momentami. Ja myślę, że to jest takie połączenie, które u nas w Polsce też jest kompleksów i narcyzmu, czyli kochamy strasznie siebie, uważamy, że jesteśmy super, a jednocześnie mamy trochę kompleksy i się czaimy i a bo co o nas powiedzą. No to oni to mają to, co my razy 20. To też dlaczego nie lubię tutaj tych ludzi, którzy są. Ale dlatego nie lubię. Są agresywni. Dobra, więc teraz jesteśmy w tych Benderach, gdzie mówiłem, że właśnie będziemy, dokąd jechaliśmy i idziemy na plac zabaw, taki, gdzie są samochodziki stare, elektryczne. Byliśmy tutaj kiedyś 6 lat temu i zobaczymy, czy coś się zmieniło. No i znowu, chcemy nagrać samochodziki, gdy nagle do naszych uszu dobiega echo radzieckich pieśni ludowych. Co to za piosenka? A, to jest Dzień Pobiedy. No jak rozumiesz, to jest Dzień Zwycięstwa. To jest taka bardzo popularna piosenka z pobiedy, ze zwycięstwa radzieckiego II wojny światowej. W Berlinie. Pobiedy w Berlinie. Наши воины-освободители уехали победу. Ty, ale czekaj, bo oni powiedzą, że my z Niemcami trzymamy Polacy. Полное право продолжить наш праздник, гостями которого стал муниципальный духовой оркестр города Бендеры, руководитель Лазарь Калоев. Wow. Tam jest cała impreza związana z Dniem Zwycięstwa. Nie wiem, dlaczego jest on w sierpniu. Roman! Ale... Nie wiem, co się dzieje. Możesz nawet nie pytać mnie, ale tu jest impreza i po prostu nie wiedziałem o tym i o coś chodzi związanego z wojną światową II. Ciekawe... Zobacz tych żołnierzy z wojny. Ciekawe, dlaczego Dzień Zwycięstwa w sierpniu, no bo w sumie wojna skończyła się w maju. Nawet według Rosjan, niby tam troszeczkę było to obok siebie. No ale tak, są to tradycyjne ubrania. Привет! Привет! Idziemy tam, weźmiemy sobie kaszy grzeczane też. Dobra. Można trzeba wziąć, a kaszu? Kasza tam. To jakby byliśmy w wojnie, wiesz? Fajne jest to, że zupełnie nieplanowane, bez planu, jak to nazwa kanału zresztą, wychodzisz i nagle jest coś się dzieje. Nagle impreza. Spróbujemy herbaty. Herbata jak smakuje? No smakuje jak w czasach radzieckich. Czyli? Bardzo słodka i bardzo wielu cukru tam jest i smakuje mi trochę metalu tego z... nie pamiętam jak się nazywa. Czajnik po rosyjsku. Okej. No metalowy taki smak. To są mundury stylizowane na takie stare, nie? No tak, to jest z wojny. Patrz tam!
oni znają w Polsce, wiedzą. I w Ukrainie ona jest zakazana. Używałem jej na wostoku Ukrainy. Алена Хмели, ваши аплодисменты. Как далеко от нас война, о ней мы узнаем теперь из книжек. To chodzi o tym, o Benderach, o wyzwoleniu Benderów od niemiecko-faszystkich wojsk radzieckimi. Rozumiem. Czyli miasta Bendery. Czy tylko miasto Bendery, tak, dlatego oni świętują to. Jak Roman przed chwilą powiedział, chodzi o imprezę wyzwolenia Bender, miasta Bendery. Taka śmieszna nazwa, trochę po angielsku, sobie sprawdźcie, co to jest Bender. Jak anglojęzyczni tu przyjeżdżają, to mają trochę polewkę z tego. W każdym razie chodzi o to, że miasto zostało wyzwolone spod faszystów prawdopodobnie w 45 jak zwykle. 5 raczej. W każdym razie chodzi o wyzwolenie Bender spod faszystów. No i to jest takie święto. Fajnie, ludzie wychodzą, imprezują. Zresztą zobaczyłem, że tam jest napis, zobaczcie. Napis w związku z tym, jaka to jest impreza. Jak to nie pasuje do tego opisu Naddniestrza z Wikipedii o tym, że tutaj szmuglują dragi i wycinają ludziom organy, ich narządy wewnętrzne. Od rodziny wychodzą sobie i się bawią. No do bardziej prawicowo zorientowanych moich widzów od razu apeluję, że no nie jestem jakimś zwolennikiem Związku Radzieckiego i tego typu rzeczy i rusofilem. Chociaż ludzi lubię stąd. Ludzie są bardzo fajni. Ale tego chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć, że ludzie na wschodzie są fajniejsi niż na zachodzie z reguły. Tak po prostu jest. Mniej konsumpcji, mniej skupienia na kasie, większa otwartość i szczerość w kontaktach. Dzieci bawią się na ulicy, tak jak u nas już coraz rzadziej przez te internety, co to teraz oglądacie właśnie. Idziemy w tym momencie do celu naszego przeznaczenia. Zawsze się w sumie idzie do celu przeznaczenia, chyba że się idzie bez przeznaczenia. O, tak przed siebie. I po prawej mojej stronie jest opuszczony jakiś zakład, taki pomnik komunizmu, pomnik upadłego imperium. Fabryka kajaków, z tego co mi Roman powiedział, która upadła po upadku Związku Radzieckiego. A zaraz obok pomnik ku pamięci ofiar Holokaustu. Ty będąc z Naddniestrza zdajesz sobie sprawę z tego, że tutaj często nawiązuje się do merytoryki wojennej, wspomina się wojnę i zwycięstwo, nie? Zawsze, tak, bo ja takie imprezy już widziałem może, nie wiem, raz z 90 w życiu, wiesz? Czyli to jest tak, że oni trochę po prostu przypominają o tej wojnie jako o zwycięstwie i to jest taka tak, duma. Żeby dumny byliśmy, tak, to jest tak. Dokładnie. W końcu zwyciężyli, chociaż zwyciężyli de facto ekonomicznie tę wojnę Niemcy.
Oto i cel naszej dzisiejszej podróży. Nie wiemy, czy da radę pojeździć jeszcze, ale tutaj macie starą radziecką karuzelę. Sowiecką jeszcze. Sowieckich czasów. A tutaj samochodziki. Tu macie jeszcze psychodeliczną, grzybkową drugą karuzelę. I to wszystko funkcjonuje, to nie jest pomnik, to nie jest zostawione. Tu jeździ jeden samochodzik chyba, albo dwa. I zobaczcie, jak widać fajnie, jak siermiężnie jest to zrobione. Wiesz co, ale działa. Musimy tam pójść, kupić bilety i to zadziała. Czyli to funkcjonuje, ta impreza. To funkcjonuje codziennie. I ludzie wychodzą i się bawią, nie? Tak, z dzieckiem, tak. A dzieci, jak szybko mają dziewczyny w Naddniestrzu? 18-20 lat. Szkoda. Nie no, ale faktycznie jest coś takiego. Roman mówi, że bardzo wcześnie dziewczyny tutaj wychodzą za mąż i mają dzieci. Tak jest. 23 lata to już stara panna chyba można powiedzieć, nie? No nie, 25 to jest stare pana. To już jej babcia mówi, że dlaczego nie masz dziecka? I przyrost naturalny jest. Настя, можешь мне машинки нам пустить? Да, 3 штуки. А там только 2 бегают. 2? Давайте 2. 2 машинки будет стоить 25 рублей. Пожалуйста. Так, вот там дальше, вот там 2 билета. Tu reszta, tu są bilety. Ciekawego, że ta muzyka jest taka sama, jak słyszałem kiedyś wcześniej, kiedy miałem, nie pamiętam, no 6 lat, tak? Czyli ta muzyka się nie zmienia, jest to samo. Tak samo jak całe Naddniestrze. Nie wiem jak wy, ale ja patrząc na te karuzele, to mam takie poczucie, jakby to było trochę wszystko psychodeliczne i demoniczne. Może to być związane z tym, że Czarnobyl mi się z tym kojarzy, bo obrazki z Czarnobyla to są często takie pozostawione budynki. My to sami sobie włączymy teraz? Nie, on zaraz przyjdzie. A, okej. Albo pani tam przyjdzie. Czekamy na panią, która włączy nam to całe ustrojstwo, a zobaczcie jak wygląda kabina od tej karuzeli, mistrzostwa. Autodrom. Możesz mnie nagrać? Tak. Czego nie można? A, damy, znają, proszę. Ja idę tu. No to teraz wchodzimy do sowieckiej maszyny. Masz ty w mordę. Wspomagania to nie ma. A stop? Nie ma stopu. Nie ma hamulca, ale jest gaz. Zatrzymałem się i kabel chyba przestał łączyć. Nie widzisz, mogę na pedale? Okej, spasiba. Dobra, jedziemy.